Na początek widok z mostu Ataturka na Złoty Róg. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Czwartego dnia w Stambule na placu Taksim. Widzimy tutaj park Gezi. W XVIII wieku mieściły się tutaj koszary artylerii, które w 1909 roku były bastionem oddziałów konserwatywnych przeciwko reformistom młodotureckim podczas tak zwanego incydentu 31 marca. Budynek ten w kolejnych latach pełnił funkcję stadionu i ostatecznie rozebrano go w latach 40. XX wieku, a na jego miejsce powstał park Gezi w wizji Enriego Prosta. W 2013 roku park ten był świadkiem dramatycznych wydarzeń politycznych. Po prostu wybuchły protesty z powodu zamiaru budowy centrum handlowego w tym miejscu, a głębszą przyczyną było niezadowolenie społeczne z rządów premiera Erdogana. Nazwa Taksim pochodzi z arabskiego słowa podział lub dystrybucja i jest związana z historyczną funkcją tego miejsca. W XVIII wieku stał tutaj kamienny budynek zwany Maksemem i była to rozdzielnia wody doprowadzanej z lasów belgradzkich do Stambułu. Widzimy teraz meczet Taksim, którego plan budowy sięgał już roku 52, jednakże w wyniku wojskowego zamachu stanu z roku 80 i decyzji Rady Państwa z roku 83 o wstrzymaniu projektu, dalsze działania w tej sprawie nie biegły. Mimo to sam pomysł pozostawał w zakresie zainteresowań kolejnych rządów. W 2017 roku wydano zgodę na budowę, która zakończyła się w roku 2021. Meczet zaprojektowano w nowoczesnej interpretacji tradycyjnego stylu kopułowego Sinan. Ponadto meczet zawiera detale nieznane tradycyjnemu stylowi osmańskiemu, takie jak kształt i proporcje balkonów na minaretach. Meczet ten może pomieścić nawet 3000 osób. Widzimy teraz pomnik Republiki, powstały w 1928 roku z okazji 5. rocznicy powstania Republiki Tureckiej. Zbliżamy się teraz do cerkwi prawosławnej Hagia Triada i nazwa ta odnosi się do Trójcy Świętej. Budowa tego kościoła rozpoczęła się w 1876 roku i trwała do 1880 roku. Jest to pierwsza świątynia chrześcijańska od momentu upadku Konstantynopola, którą pozwolono wybudować z kopułą. Dotychczas przywilej ten miały tylko meczety. W 1955 roku świątynia ta została zdewastowana podczas zamieszek antygreckich. Co je spowodowało? Spowodował je zamach bombowy na turecki konsulat w Salonikach w Macedonii w Grecji. Był to dom narodzin pierwszego prezydenta Republiki Tureckiej Mustafy Kemala Ataturka. Jak się później okazało, ładunek ten został podłożony w tym konsulacie przez Turka, który po aresztowaniu przyznał się do winy. Ponadto tłem dla tej sytuacji była sytuacja na Cyprze, mianowicie stanowiący większość mieszkańców Cypru Grecy cypryjscy prowadzili walkę zbrojną celem stworzenia Unii Politycznej Cypru z Grecją. Świątynia odbudowana w 2003 roku, a teraz widzicie świece zapalane w intencji żywych i umarłych. Teraz przechadzamy się ulicą Istiklal i przejeżdża przed nami taki klasyczny tramwaj.
Deptak ten liczy 1400 metrów długości i łączy plac Taksim z okolicami wieży Galata. Znajdują się na nim liczne sklepy, kawiarnie i restauracje. Widzimy teraz gmach Muzeum Kina w Stambule. Instytucja założona w 1948 roku zawiera 3 sale kinowe. Sala główna zaprojektowana jest jako amfiteatr. Teraz jesteśmy w pasażu kwiatowym. Uciekinierki z Rosji po rewolucji bolszewickiej sprzedawały kiedyś tam kwiaty. Obecnie mieszczą się tu restauracje i kawiarnie. De facto jest to XIX-wieczny budynek w stylu francuskim z długim dziedzińcem. W 1955 roku na ulicy Istiklal doszło do wspomnianych zamieszek antygreckich, natomiast w 2016 roku miał tu miejsce zamach terrorystyczny dokonany przez państwo islamskie. Widzimy teraz katolicki kościół świętego Antoniego Padewskiego. Oryginalny budynek został wzniesiony już w 1725 roku przez włoską społeczność Stambułu, jednakże w późniejszym czasie budynek ten został rozebrany, a w latach 1906-1912 został wzniesiony nowy, obecny budynek w stylu weneckiego neogotyku autorstwa architekta Giulio Mongeriego. Przez 10 lat kościół ten był miejscem modlitw oraz głoszenia kazań nuncjusza apostolskiego w Turcji Angelo Giuseppe Roncalliego, aż do jego wyboru na papieża przez konklawę w 1958 roku. Wówczas Roncalli już jako papież przyjął imię Jan XXIII. Msze w tym kościele odbywają się w języku angielskim, włoskim, tureckim, a także polskim. Widzimy teraz bramę Skarbu, jedną z 12 bram prowadzących do pałacu Dolmabahce. Widzimy teraz 27-metrową wieżę zegarową Dolmabahce, która obecnie pełni funkcję Muzeum Zegarów i Pomiaru Czasu. Teraz ukazuje nam się brama Sułtana, jedno z głównych wejść do kompleksu Dolmabahce. Znajdujemy się teraz w ogrodzie Hasbahce. Waszym oczom ukazuje się okrągła fontanna z figurami łabędzi przyniesionymi z Pałacu Gwiazd. Następnie naszym oczom ukazuje się wejście do pałacu, brama Skarbu widziana z drugiej strony, a także Bosfor. Pałac zbudowany w stylu europejskim na rozkaz sułtana Abdul-Mecida I pomiędzy rokiem 1842 a 1853. Architektem był Ormianin Karabet Balian. W latach 1853 do 1922, z przerwą w latach 1889 do 1909, pałac ten stanowił centrum administracyjne Imperium Osmańskiego. W pałacu tym gościli królowa brytyjska Wiktoria i cesarz niemiecki Wilhelm II, a także car Rosji Mikołaj II, który podarował niedźwiedzie skóry. Niespodziewanie zmierza ku nam stado perlic, które pędzą, zdaje się, że do pobliskiego oczka wodnego. Jesteśmy teraz w jednym z ogrodów pałacu Dolmabahce, w ogrodzie Ptaszarnia, w którym oprócz tych pięknych perlic mieszkają także, jak widać, kury, pawie i bażanty.
Dla zwiedzających udostępnione są dwie części pałacu. Selamlik, czyli część oficjalna dla gości, oraz harem, czyli część prywatna, gdzie mieszkał sułtan wraz z rodziną. Rozmiar pałacu robi wrażenie. Ma on jedynie 45 000 m² powierzchni. Składa się z 285 pokoi, 46 korytarzy, 6 łaźni hammam, 68 toalet i 1427 okien. Pałac miał robić wrażenie na gościach zagranicznych, to też jest wzorowany na Louvre i pałacu Buckingham. Znajduje się w nim 131 dużych i 99 małych dywanów, których łączna powierzchnia to 4500 m². W sali ceremonialnej znajduje się dar od królowej Wiktorii, mianowicie żyrandol złożony z 750 lamp, ważący 4,5 tony. Meble i dekoracje zostały zaprojektowane przez Seszana, autora wyposażenia opery paryskiej. Po powstaniu Republiki Tureckiej pałac przekazano prezydentowi Ataturkowi. Prezydent Ataturk odszedł w tym pałacu 10 listopada 1938 roku. Jestem już po zwiedzaniu pałacu Dolmabahce. No niestety nie można było robić zdjęć wewnątrz pałacu, to też wiele nie mogłem pokazać. Na pewno tam fajny był Selamik, czyli część taka oficjalna pałacu, harem, czyli część prywatna, czyli część mieszkalna, no i burden, taka część w Selamiku, to taka duża kopuła, duża sala, no i było też Muzeum Malarstwa. Żeby pokazać wam te pomieszczenia, posłużę się zdjęciami znalezionymi dzięki dobrodziejstwu internetu. Małe sprostowanie. Ta wielka sala, czyli sala ceremonii, nie nazywa się Burden, tylko Muayede. Wynika to z mojego przeoczenia przy czytaniu tablicy informacyjnej. No i dzisiejszy obiad: makrela z warzywami i sok pomarańczowy. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zostawcie proszę lajka, suba i komentarz. Zapraszam was na kolejny odcinek w Stambule, w którym przepłyniemy się Bosforem oraz odwiedzimy twierdzę Rumeli. Do zobaczenia i cześć!